Cześć siemanko, kolejna część z serii Rando. Dzisiaj kolejna część z serii Radio z Androidem w Zafirze B. Pokażę Wam kilka ciekawych funkcji, ale najpierw kilka rzeczy trzeba ustawić. Opcom, jakiego używam, to jest chiński opcom z AliExpress, wersja 1.7. To jest wersja, w którą można sobie wrzucić inne oprogramowanie układowe. Aktualnie mam tutaj wgraną wersję 1.67. Jakby ktoś był zainteresowany, to zostawię link w opisie. U mnie najlepiej śmiga ta wersja Opcoma 2010, Zafira B, Infotainment System, Git, Bit, to chyba będzie to, Info Display. Na pewno muszę wyłączyć UHP, bo niepotrzebnie mi świeci się ta zakładka cały czas. I wyłączyłem tam UHP i teraz przechodzimy do DIS, ale do tego drugiego on SWCAN i tutaj Medium Speed UHP Not Present. Tutaj w konfiguracji wariantu wybieram sobie Echo, No Radio, Mobile Phone Portal, Not Present, Language, Polish, Country Code, Turcja, Polska. Program, tak. No i mamy światła drogowe, sprawdzić prawe. I są tylko dwie zakładki. Jest zakładka samochodu i jest zakładka z ustawieniami. A czemu tu nie jest po polsku? A nie wiem. Mniejsza z tym. W zależności od tego, jakie radio tutaj wybiorę, to mam różne opcje, bo jak wybiorę CD 70 Navi, DVD 70, DVD 90 Navi i zaprogramuję, że mam takie echo, to wtedy mam jedna zakładka od muzyczki, druga zakładka od spalania, trzecia zakładka pusta, bo tam by była nawigacja, ale nawigacji nie ma. W sumie jakiego się nie wybierze, to wszystko działa, tylko że na przykład jak się wybierze No Radio, to są tylko ustawienia, no i to. No i wtedy jak zgłaśniamy, ściszamy, to się nie pokazuje. Więc w sumie chyba najlepsze ustawienie to jest CD 30. Wtedy mamy dwie zakładki, czyli radio i drugą samochodzik. No a w ustawienia też można wejść. W tych ustawieniach to chodziło mi tylko o to, żeby zniknęły te niepotrzebne zakładki, czyli zakładka telefonu, bo teraz obsługuję to Android, no i zakładka pusta od nawigacji. Teraz mam dwie zakładki, radyjko i tam spalanie itp. Co to kurata jest tutaj? A, coś się tu zjęło. No dobra. Okej. I teraz mam tylko dwie zakładki, bo niepotrzebne mi tych zakładek jest więcej. Sterowanie z kierownicy działa. Głośniej, ciszej. Tym przyciskiem jest wyciszenie. Tymi przyciskami można sobie przełączać stację. I to też działa. Tym to się przełącza chyba aplikacje ostatnio uruchomione. Albo jakąś sekwencję aplikacji, po prostu to odpala. Jedyny problem co jest, to jest z tym przyciskiem. Znaczy problem, no. Tutaj możemy sobie przesunąć. Ale zobaczcie co się dzieje tutaj. Tu nam przesuwa. Ale i w radiu przesuwa. No i czytałem, że to jest taki standard. Po prostu CAN bus tak ma zaprogramowany ten przycisk. No ale to myślę, że to nie jest jakiś bardzo wielki problem. Wiele osób się będzie zastanawiać, czy da się tutaj odpalić ten diagnostyczny tryb. Tam jest temperatura silnika i inne pierdoły. Pewnie, że się da. Wchodzimy sobie w aplikację i tutaj sobie szukamy informacja pojazdu. No i mamy takie jakby menu. Klikamy sobie BC, mamy board komputer, no i dalej nic. Klikamy sobie FM, CD MP3, to akurat te przyciski prawo, lewo to nie działają, ale to nie o to tutaj chodzi. Przyciskamy i trzymamy długo settings. Ogólnie w radiu by zapikało, tutaj nie zapika. Puszczamy settings, klikamy BC i jeszcze raz BC, 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 BC. Wszystko jest. Także śmiga. Kolejną rzeczą, o której warto powiedzieć, wciskamy wsteczny. Czujniczki parkowania mi się odpalają i odpala mi się widok z tyłu. Jak będę miał podłączoną kamerę, no to tutaj będę widział. Tutaj są niby czujniki parkowania, ale z tymi z Zafiry one coś nie współpracują. Podejrzewam, że trzeba by było założyć jakieś chińskie, customowe czujniczki. Ale ten samochodzik można sobie wyłączyć i nie będzie z tym problemu. Jest lekkie opóźnienie, można się przyzwyczaić. Moja Zafira ma tutaj oryginalne wejście AUX, no i ono działało. No i
udało mi się to podłączyć z powrotem i działa nadal. Wystarczy przejść tutaj. AUX. Brak sygnału wideo, ale jak będzie włączona jakaś muzyczka, to ona sobie będzie tutaj grała. Tutaj to radio ma przewody do AUX, AUX R i N, AUX L IN. I te przewody w tej mniejszej kostce były gdzieś w tym miejscu. No i ja sobie po prostu je przepiąłem w odpowiednie miejsca, żeby działało z tym moim AUXem. Bo mój AUX tutaj te dwa fioletowe przewody i jeden czarny. I tak samo podłączyłem. No i to śmiga. Kolejna rzecz. Widziałem, że niektórzy podłączali, bo niektóre auta wiem, że mają dwie fakry i trzeba dwie podłączyć. No tak samo tutaj u mnie jest taki adapter, że można dwie podłączyć, ale w tym radiu jest to niepotrzebne. Tak samo jak i niepotrzebne mi jest zasilanie anteny, bo bez tego elegancko też odbiera. Także no chyba nie jest potrzebne. Więc żeby się za dużo nie bawić, kupiłem na AliExpress taką przejściówkę. Kurde, skończ już. I podłączę oryginalnego GPS-a do tego radyjka, żebym nie musiał ciągnąć kolejnych przewodów, jeśli już moja Zafira tego GPS-a posiada. Dobra, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, wszedłem sobie w urządzenie GPS. Tutaj mam tryb 1, tryb 2 i jak widać pusto, brak sygnału, tutaj 0, no nie ma nic. Za chwilkę podłączę ten swój adapterek i zobaczymy, czy będzie jakaś poprawa. Ten adapterek wkręcam tutaj i podłączam ten adapterek do czego? Do niebieskiej kosteczki. Mam nadzieję, że będzie pasował, bo jak nie, to znaczy się, że zły adapter zamówiłem. No niby pasuje, kliknęło, ok, włączamy radyjko i zobaczymy. No i jak widać sygnał jest. Tutaj mamy zapełnione, tutaj mamy zapełnione. Zlokalizowano. Czas nawet się zaktualizował. Wszystko się zgadza. O, tutaj coś się pokazało. Elegancko. Po co miałem ciągnąć tą chińską antenę specjalnie, jak mogłem skorzystać z tego, co jest w aucie. Tak samo z AUX. Mimo że z tego nie korzystam za bardzo, bo teraz jak jest mam Android Auto, no to muzyczkę sobie z YouTube Music sobie leci. Także no w sumie niepotrzebne, ale chciałem, żeby to też działało. Wszystko kurde śmiga. Próbowałem podłączyć King Bolen Ediac Elite, ale tutaj cały czas szuka. O, nic nie znajdzie. Z innego poziomu też nie znajduje. Z innej aplikacji w ogóle też nie znajduje. To znaczy znajduje, ale nie określa tego jako OBD. OBD w funkcjach włączone, no ale to widzę, nie jest do końca kompatybilne. Ostatnio było ciemno, bo kurde miałem tą lampę, ale coś miałem w ustawieniach kamery i migało tak, migał ekran i kurde, przez to musiałem ją wyłączyć. No i tak się wydarzyło. O, nic nie widać, kurde, chciałem coś pokazać, ale nie pokażę. O, jakaś rura to wystaje, kurde. Ja pierdzielę. Ale gorąco. Jak to się mówi, potrzeba matką wynalazków. Webasto sobie chodzi. Samochód niestety nie mogłem wjechać całym, bo się nie mieści, kurde. No ale chociaż sobie uchyliłem okienko, wrzuciłem sobie tą rurę tutaj. No i grzeje, bo ciężko coś robić, kurde. Tak przy radiu, jak ręce tak mocno grabieją. Z rzeczy, które były w zestawie z radyjkiem, zostało mi zamontować jeszcze mikrofon. Mam mikrofon już podłączony, ale na razie tam siedzi w środku, bo musiałbym go wyprowadzić tutaj. Tutaj jest oryginalny mikrofon z Opla, ale on się łączy z modułem UHP. No i ogólnie to jest, kurde, idzie po Bluetooth jakoś tam do radia i bla bla bla. Znaczy no, wie jak to jest tak naprawdę, ale nie jestem pewien, czy da się ten mikrofon podłączyć do radia. Jak szukałem informacji, to nie znalazłem nic na ten temat, także będę musiał podłączyć ten z zestawu, tylko będę musiał go wyprowadzić tutaj jakoś. Z rzeczy dodatkowych, które sobie dokupiłem już do Zafiry: kamera cofania, ADAS Intelligent Driving. Jak wyjąłem już schowek, to od razu wyciągnąłem filtr kabinowy, bo miałem go wymienić, ale kurde, nigdy czasu nie znalazłem. Odpaliłem od razu nawiew i pełno liści wyleciało. Teraz wentylatorek nie będzie tak głośno chodził, bo wcześniej, kurde, coś wpadło i tak napierdzielało tam, że masakra. Dobra, montuję ten, co montuję? Montuję nowy filterek i biorę się dalej za podłączanie. Mikrofon puściłem sobie tutaj, tu do góry, tu i tutaj ładnie wskoczył sobie górą, tutaj go przeprowadziłem i tutaj siedzi
obok tego oryginalnego. Ten oryginalny jest odpięty, sobie leży luzem, a ten tutaj jest podłączony. Dobra, zrobimy teścik, zadzwonimy, zobaczymy, czy będzie mnie słychać, czy nie będzie mnie słychać. Halo? No halo, Halo, słychać? Dobrze? dobrze słychać? No, czekaj, ja wezmę tak. Teraz coś powiedz. No, słychać dobrze? Dobrze słychać, nawet na głośniku jest dobrze. W sensie na tych. Nie ma szumów jakichś dużych. Teraz zobaczymy. Dobra. Słychać coś? Słuchaj, Ale nic nie ten. nic nie trzeszczy. A czekaj, O Jezu, teraz zatrzeszczało? jak cholera. No to dobra, czyli mikrofon działa. Jakość jest bardzo dobra. Wiesz, no nie wiadomo, czy to nie zasługa mojego telefonu, nie? Też może być. To jest jednak Redmi Ultra. No, Redmi Ultra HD. Działam dalej. Dobra. Siemano. Siemano, trzymaj się. I jak widać, rozmowy działają. Ten samochodzik też działa, pokazuje normalnie prędkość, ale do 240 jest to, kurde, szkoda, że nie można tego przestawić, bo bym sobie ustawił na przykład 100 i zawsze bym, kurde, jechał na czerwonym, a tak 240, to jak jadę 100, to w połowie nawet nie jestem. Także radyjko śmiga, tutaj mamy App Store, jak są jakieś aktualizacje, to możemy sobie popobierać stąd. Aktualnie nie ma nic. O, CAN bus update jest. Ciekawe, co się zmieni. O, do not filed. Install. Dobra, coś się dzieje. O, kurde. Chyba duża aktualizacja. Zaktualizować, aktualizuj. Informacje pojazdu. Otwórz. No i co, coś się zmieniło tutaj? Settings. Działa. No to samo w sumie, to samo co wtedy. Czyli w Zafirze się nic nie zmieniło. Sprawdzę jeszcze, czy tutaj też stację przestawia. No tak. To się akurat nie zmieniło.